Dzień dobry moi drodzy, w pierwszym całym dniu z Utili nocka nie minęła najlepiej. Idę właśnie szukać hotelu, jest kilka minut po 5 rano. Klimatyzacja wyłączyła się już o 1:30. A wiecie, gorąco tutaj jest. No i do teraz nie ma prądu, prąd nie wrócił po prostu. Pokój jest mały, gorąco, duszno. Do tego z kanalizacji ten taki typowy, wiecie, smród z rur. No i co? No i ja wybieram się teraz na ułowę nowego pokoju, zanim zacznę jeszcze pracę. A widać, jak dzisiaj wyspana. Czasami tak bywa, Podobno to nie jest wina hotelu, tylko gdzieś tutaj są całe, naprawiają jakieś linie. No i dlatego ten prąd jest i go nie ma. Ale no to nie dla nas chyba takie miejsce jest. No idę poszukać może czegoś lepszego, może czegoś też z internetem, bo w końcu obydwoje go potrzebujemy, a z karty ten zasięg tutaj bywa różny. Wschód słońca powinien być z tamtej strony, ale zobaczcie, znowu dzisiaj nic nie widać. Dym, no i taki drażniący, aż posmak w gardle bym powiedziała. Pusto na wyspie o tej godzinie, spokojnie, fajnie, żadnych tuk-tuków nie ma. O, i jedzie już pierwszy skuter, który dzisiaj miałam. Zobaczcie, nawet jest napisane limit prędkości do 20 km na godzinę. Chcielibyśmy się tutaj przenieść. Wczoraj zajrzeliśmy, ale nikogo nie było. Przeszliśmy cały obiekt i wyglądał na zamknięty. Zobaczę teraz, choć może być jeszcze za wcześnie. Zobaczcie, jak ten hotel jest zrobiony. Hotel i w sumie hostel bardziej. Tu mają takie fajne hamaczki, stoliki. O, jest ktoś tutaj, pani jakaś śpi. Przy samej przystani. Godzina 5:44, mamy i słońce. Patrzcie, no mówię, jest taki smog, że można na nie bez problemu patrzeć. Wygląda na to, że będzie otwarta kawiarnia, czy w ogóle to miejsce od 7 rano i tylko do 14 po południu. Już kilka knajpek, jakich widzieliśmy. W naszym pokoju brakuje nawet wody już, takiej wiecie, do umycia twarzy, rąk, czy w ogóle siebie. I to nie tylko u nas jest problem, bo dziewczyna wyszła tak samo obok i pyta się, czy wiem, gdzie tu może skorzystać z internetu i czy mam wodę u siebie w pokoju, bo ona na przykład nie ma. Także taki problem ogólny teraz na tej wyspie, ale wróciłam tutaj teraz do kawiarni. Zajęcia musiałam odwołać, bo przecież w takich warunkach nie będę robiła. I się okazuje, że ojej, teraz oni otwierają o 7 tutaj kawiarnię, a o 9 dopiero jest recepcja od tych pokoi, więc do 9 trzeba poczekać. Siedzę w tej kawiarni, która jest połączona również z tym hotelem. Zamówiłam cappuccino i czekam do 9, aż otworzą recepcję i wtedy będzie można dostać jakieś informacje, bo na wiadomości z WhatsAppa też nikt nie odpisuje. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia na karaibskiej wyspie Utila w Hondurasie. No i to jest życie podróżników, którzy pracują. Ten hotel okazał się niezłym niewypałem, w którym mieszkaliśmy. Po pierwsze nie miał Wi-Fi, po drugie spłuczka dobrze nie działa, po trzecie śmierdzi w tym pokoju. Także szukamy czegoś, żeby się z niego wyprowadzić. Marika musiała odwołać też pierwsze zajęcia z rana, bo też prądu nie było w tym hotelu. Także same minusy. No jest godzina 9, ja idę zobaczyć 2 hotele, które tam wyszukaliśmy na internecie. Ale co to będzie za szukanie, jak nie zjem dobrego śniadania? Oczywiście baliada. Piękny, duży placek, sporo fasoli, sporo jajka. Tutaj są ze 2 jajka, do tego cebula. Okazało się, że szefowa już też tutaj nagrywała poszukiwania pokoju. A jak tam twoje ostatnie zajęcia? No jak? Chciałam odwołać, bo nie dało rady. Połączyłyśmy się, a internet był tak kiepski. Wczoraj robiliśmy próbę z Marcinem, czy wszystko działa, czy przejdą zajęcia i było ok, a dzisiaj nic, ani w środku, ani na zewnątrz, tak jakby, nie wiem, zasięg był, ja miałam z mojej strony pobierane bardzo dobre, wysyłane trochę gorzej, nie wiem, ale no nie działało. Po prostu powiedziałam, ok, zrobiłyśmy chyba z pół godziny, takie, nawet nie pół godziny, 20 minut i mówię, nie ma sensu. Zanulowałam, powiedziałam, przełożymy albo po prostu zrobimy normalne kolejnym razem. Po drodze mamy jeszcze jeden hotel, idziemy zapytać o ceny i warunki. Byliśmy w tym hotelu zobaczyć, to była nasza jedna z przedostatnich opcji. Okazało się, że tu w ogóle zasięgu z telefonu nie ma. Jestem poirytowana dzisiaj, jak dawno nie byłam w tej podróży, albo w ogóle nie wiem, czy byłam tak poirytowana w tej podróży. Zostajemy na starych śmieciach. Jestem zdenerwowana do granic wytrzymałości. Ja już to poczułem. A tak na wyspie, można powiedzieć, wygląda szpital. Bardzo mała.
taka jakaś przychodnia, pierwsza pomoc pewnie. Za wiele tutaj nie pomogą, jeżeli są jakieś poważniejsze sprawy. Pewnie będzie trzeba jechać na ląd. Klinika malutka. A my idziemy dalej szukać. Marika jest tak że nawet negocjuje już ceny. Pani schodzi od 70, zeszła do 50, teraz dała 40, to napisałam jej 35. Dobra jesteś. Sama zaproponowała, tak schodziła, pytała się jeszcze. No. To normalnie 70, później po chwili, że 50, bo jest niski sezon. Chwilę nie odpisywałam, bo tutaj nie było zasięgu, to już jest 40. Więc 35, zobaczymy. Słuszna opcja. Jesteśmy w innym hotelu, pani chce $56 za jedną nockę. Idziemy zobaczyć pokój. Tak wygląda pokój za 220 zł. Chciałem powiedzieć dolarów. Też trochę czuć Marii takim zmęczonym pokojem. W tym hotelu Blue Sky pani powiedziała, że za $40 ma coś dla nas. 160 zł. Idziemy zapytać. Tam jest office dalej. Office zamknięty. Szefowa teraz nam idzie pokazać pokój za $40. Zaraz zobaczymy. Taki ładny pomościk tutaj. 160 zł. Będzie warto? To z klimatyzacją będzie? Idziemy zobaczyć do środka. O! I to jest 160 zł. Jest płaski telewizor. Jest też klimatyzacja. Są też jakieś okna. A taki mamy widok na pomost. My już spakowani i zostawiamy ten pokoik, sympatyczny, miły, przytulny pokoik, który za Mariką jest. Wyprowadzamy się, sprawdzone, nic nie zostawione. Idziemy do innego. Teraz się spocimy przez te 15 minut. Zamykamy pokój i idziemy. Mamy kawałeczek drogi, bo musimy iść nawet za port, do którego przepłynęliśmy. No mamy jakieś, powiedzmy, około 10 minut. Zadowolony z nowego lokum? Zobaczymy, internet jest taki, ale po na tej wyspie wszystkie Wi-Fi są tutaj takie średnie, ale zobaczymy. Zostajemy 2 dni i po 2 dniach spadamy, więc to też nie jakiś problem duży. Przed wyjściem jeszcze podniosłam materac, żeby zobaczyć, co tam pod materacem, bo widzę, że nogi w łóżku są powykrzywiane. A tam dosłownie 3 deski na krzyż i ten materac, wiecie, tak do środka szedł. Widać, że właściciel dopiero uczy się hotelarstwa. Ma tylko jedną opinię i dopiero wstawił ten pokój i ma tylko jeden pokój, też dziwne. No uczy się chłopak, wybaczamy. No tak, ale mówię, to było zdecydowanie już za dużo na tę podróż. Oddaliśmy klucz właścicielowi, bo on jest pracownikiem tutaj portu. I my idziemy do naszego, tutaj mamy już blisko jakieś 2 minuty. Przypomniało mi się jeszcze, że były brudne ręczniki w tym pokoju. Ja poprosiłam wczoraj Marcina, żeby wyciągnął nam nasze ręczniki po prostu do wytarcia. Tak samo nie spałam pod ich prześcieradłem, bo jak zobaczyłam, to trochę jak indyjskie prześcieradło to wyglądało. Także ja zostałam po prostu na takim kolejnym, drugim prześcieradle, jakby po szewce już, która dzisiaj zobaczyłam, że jest porwana. Marcin mnie przykrył kocem, który używamy na plaży. Także hit, ten nocleg to jest coś jak w Indiach. I wtedy wybraliśmy zamiast noclegu w tym domku, to spaliśmy na plaży. Kto pamięta, kto nie, to zachęcam do tego odcinka z Indii. Tak jak wam mówiłem, 2 minuty i jesteśmy już u nas. Tam jest nasz pokój u góry. No i to na tyle. Prądu nie ma, klimatyzacja nie działa. Trzeba mieć otwarte teraz drzwi. I zobaczcie, kto nas tu odwiedził. Wszedłeś tak pewnie. No, jakbyś był u siebie, kocie. Ojejku, co tam się stało? Z racji, że nie ma prądu i nie ma też co w domu siedzieć w takim pokoju, znaczy się w takim upale, to przyszłam na plażę, jaką jedną z 2 tutaj w sumie, takich najbliższych. Ale kolor wody. Ja. Przepięknie. Takiego koloru na Roatan to nie było. Chciałem odpalić drona i polatać tutaj nad tą wyspą, co się okazało, że w tamtą stronę, tam kawałek dalej jest lotnisko. Lotnisko jest nieczynne teraz, ale jak to lotnisko, nie ma czegoś takiego, że czynne, teraz nieczynne, po prostu jest zakaz i nawet dron nie chce mi wystartować, więc prawdopodobnie nie będzie filmów z drona z tej wyspy. A byłoby tutaj co oglądać. Skoro dron się nie może pobawić na tej wyspie, to ja się pobawię.
Jeszcze tego nam dzisiaj brakowało. Marika robiła sobie pranie i prądu akurat brakło i zapomniała zakręcić kurek. Woda nam się wylała na pół pokoju. Muszę to teraz ogarnąć. Zabraliśmy tą wodę, pani przyszła mi na pomoc. Sporo jej było. Tak jak patrzyłem, no to tak ze 3 cm były na podłodze. Kto to taki Gabcio? Przyszłam jak najszybciej się dało. Już Opanowane? posprzątane. Tak to bym się jeszcze męczył, ale pani wpadła z mopem, z wiadrem, to mi pomogło. Ojej. Ale ja nie wiem, czy ona słyszała, czy tam zaczęło jej ciec na dole, bo na dole ma pralnię zrobioną, a ona tam siedziała, więc może jej ciekło. Aha. Bo ja byłem w wodzie, ona do mnie przyszła, że cieknie, że kran otwarty. A tutaj leciało czy nie? Nie, tam pół pokoju było tak zalane. A jeszcze sprawdzałam, mówię, żeby zakręcić, bo nie było wody. Jak odkręcałam, jak kot był i chciałam umyć ręce po kocie, to zrobiło tak pum, 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 że nie ma powietrza i zakręciłam. Bo prądu nie było. No i wydawało mi się, że zakręciłam w tą dobrą stronę. A tutaj są krany na odwrót. Ja też wczoraj nie mogę odkręcić, mówię, co jest? A w drugą stronę. To dziwne, bo mi się tak jakby zapowietrzył, ten odgłos był, a później widocznie go, myślałam, że zakręciłam, a go odkręciłam. Nie Ale wiem. wszystko dobrze. Pani też nam nic nie mówiła, że trzeba coś tam remontować. Oby tak zostało. Po zalaniu chałupy przyszliśmy się zrelaksować. Przeniknę stąd. Ja to sobie wziąłem kawę z lodem, bo jest gorąco, ale piękny klubik. Tam jeszcze można iść sobie usiąść na pomost do góry. Tutaj mają ławeczkę w wodzie. Jesteśmy u nas na hotelu teraz. Zobaczcie, tutaj mamy taki pomost z hotelu. A tutaj taki... Schował się. Taki wielki krabik właził. Już go nie widać. Wybraliśmy się na kolację i widzimy, że tutaj lokalni gotują jakieś lokalne jedzenie. Jak wiecie, dzisiaj prądu nie było i nadal nie ma w części miasta, w części domów. Jak widzicie, tutaj panie nadal pracują przy takich lampeczkach. Tam jest też ciemno. Tak wyglądają nasze baliady kolacyjne. Ja mam z jajkiem i drugą mam z kurczakiem. Marika ma też baliadę z jajkiem i pupas? Popas? Pupas. Czyli z mąki, z kukurydzy i w środku są nadzienia albo serowe, albo z wieprzowiną. O, proszę, tak najlepiej. Dobra. My już zjedliśmy swoją kolację, ale widzę, że tutaj pani przygotowuje coś jeszcze. Oczywiście baliada. Wróciliśmy do nas na hotel. Tu jest nasz pokój. A tam imprezka. Zagotowaliśmy wodę z kranu. A tu takie bagno. Patrzcie. Piasek. Coś ta studnia przecieka. W sensie piasku zaciąga. To żółta, widzicie? Żółta. Widzisz też? A my tym zęby myjemy. O, patrz ile tu zostało w naszym czajniczku. No trzeba go wypukać. Ale prąd jest taki, że dosłownie w minutę grzeje wodę. Żółta woda. Bo na tamtej wyspie to grzał godzinę czasu. Witajcie z kolejnego dnia na wyspie Utila. Mała wyspa, jak już wiecie, u wybrzeży Hondurasu. I my tutaj przyjechaliśmy się zrelaksować. Zrelaksowaliśmy się już 2 dni. Dzisiaj będziemy się relaksować ostatni dzień. I dzisiaj też już zaczęliśmy planować, jak wyjechać z Hondurasu. Bo nie zamierzamy jeździć już dalej po Hondurasie. Chcemy pojechać do innego kraju. I zaczęliśmy już szukać połączeń, autobusu, promu. Przepraszam, tutaj pani przeszkadzam. Autobusów, promów, bo chcemy dojechać już, jak wam powiedziałem, do innego kraju. No i zajmie to nam około 2 dni, bo musimy najpierw promem, później dojechać do innego miasta, no i dopiero na drugi dzień będzie autobus do innego państwa i to też nam zajmie tym autobusem około 10 godzin. Idziemy jeszcze się relaksować? Idziemy, może jeszcze kawa albo jakiś sok po drodze? Dokładnie. Dzisiaj mamy kolegę. Przyszedł nas odwiedzić. Tu mamy wodę, nie ma tutaj jedzenia. Pić mu chcieliśmy dać, nie chciał. O. Idziemy na plażę się zrelaksować, ale jeszcze zjemy sobie po jednej baliadzie. Pani już gniecie placki dla nas. Tutaj pani druga plantany obiera na chipsy. Mamy już nasze placki zawinięte w pazłotko, zabieramy je na plażę. Tutaj też się poruszają kładami cały czas po wyspie. Popularne. Idziemy jeszcze pranie oddać. Mamy 2 reklamówki prania, mamy nadzieję, jest koło godziny 12:30. Mamy nadzieję, że na dzisiaj nam jeszcze je zrobią, bo jutro rano chcemy wyjechać stąd. Przyszliśmy jeszcze do lokalnej pralni. O, tam jest pralnia, pan nas już obsłużył. Tutaj też są pralki, lecą na kilka pralek i na pranie wyjdzie 200 lempiras, to jest 32 zł za pranie 6 kg i suszenie tego prania. Złożenie. I złożenie jeszcze, i prasowanie ponoć. Sporo. Wszystko, no sporo, ale Sporo. oddaliśmy, Nie ma wyjścia. Tak, prawie wszystkie nasze rzeczy znowu. Pan jak brał od nas te pranie, no to powiedział, bo tutaj na pounds liczą, nie na kilogramy,
no to mówi, że 12 funtów i nie więcej. No to my mu daliśmy, mówi, o to powinno być ok, bo zważył jeden plecak, było 7 funtów i mówi, no to tutaj będą ze 3. Okazało się, że w tej reklamówce jeszcze jednej było 6, czyli 13. No i miał być ten plecak do prania, jeszcze on mówi, że no za dużo, niestety nie możemy dać tego plecaka. A my się teraz z Mariką śmiejemy, że pan jeszcze bardziej te kilogramy sprawdza niż w tanich liniach lotniczych. No, tym bardziej, że ten plecak, wiecie, nic prawie nie waży. Prawie nic, tak? Nie Tak. wiem, ile tam, ze 100-200 gram może być bardzo leciutki. Nie ma żadnych pleców, nie jest chroniony, nie jest gruby, to jest sam materiał. Zasady to zasady. Po drodze mijamy takie fajne, lokalne sklepiki. Ludzie sprzedają jakieś ciuchy. A, przepraszamy. Tutaj jest kolejna taka restauracyjka i co jest fajne, że są domy u góry zrobione i te domy są na palach, jak widzicie tutaj, i pod palami są jakieś biznesy. Tutaj kolejny sklepik w domu z drewna, taki większy supermarkecik mały. Mari, może jakieś chipsiki? Tutaj ktoś ma dużą chatę, a przy ulicy robi jakiś biznes. Ciuchy używane, taki lumpeksik, są też nowe buty. Tutaj też widać jakieś używki. Tam jakieś produkty jeszcze. Jaka jaszczura nam przez drogę przebiegła i teraz ucieka gdzieś na skałki. Dochodzimy na miejską plażę i Marika tutaj wczoraj była i miałaś rację. Pięknie, co? Miałaś rację, ładnie, ładny kolor wody. Idziemy dalej. Mari pierwsza atakuje tą wodę. Idzie popływać, posnorkować, zobaczyć jakie rybki pływają. Kolor wody sprzyja, no piękny. My popływaliśmy trochę, powoli się zbieramy. Ale co u nas się tutaj na wyspie pozmieniało, zobaczcie za Mariką, widać niebieskie niebo. Tego nie było od czasu, kiedy przyjechaliśmy do Hondurasu. Cały czas był ten smog, a dzisiaj ładnie się zrobiło i widać chmury. Tak to nawet tych chmurek nie było widać. Cudna jest ta mała plaża z tymi też niewielkimi palmami. I tutaj od razu obok jest restauracja. Można sobie zjeść coś pysznego. Co też ważne dla ludzi, którzy nie lubią tłoku na plażach, no to zobaczcie, jak mało ludzi jest na tej plaży. Można powiedzieć, że pusto. Przeszliśmy się kawałeczek po tej plaży. Tam jest ta restauracja i tutaj jest od razu drugi bar. No i w tym barze sprzedają tylko chłodne napoje. Pani, no, seniorita. Tutaj kolega szykuje taki wózek i na mieście widzieliśmy go wczoraj. Już nie miał dostępnych, sprzedaje pączki na świeżo robione. Jak już przyjedziecie na tą wyspę, to plac zabaw dla swoich pociech też znajdziecie. I tutaj można spędzić sobie czas. Dookoła są jakieś sklepiki i knajpeczki. Idziemy zapłacić za nasz hotel, bo wcześniej nie mieliśmy czasu. To się mijaliśmy z właścicielką. $80 nas wyszło za 2 dni. Za 32 zł to nawet pranie do hotelu dowożą. No i mam worek 12 funtów prania. Słyszecie to? Jak się cieszę, pranie. Nie pamiętam, W końcu. kiedy pranie robiliśmy dom czyste gacie. Mari sprawdza, czy nam nic nie brakuje z prania, bo czasami tak bywa. A ja użyłem serbskiego czajniczka do zalania naszego Aeropressa. I jeszcze kawę wypijemy przed wyjściem, bo idziemy w miasto dzisiaj. Ostatnia nocka to Zielona. Tak się nazywało kiedyś. Kiedyś tak, ale... W internacie, pamiętam, Zielona nocka była w My wojsku. wczoraj zieloną nockę mieliśmy, słuchajcie, tego chyba nawet nie mówiliśmy, do godziny drugiej była impreza na dole i to dosłownie jakbyśmy byli w tej imprezie, spali w niej, bo drzwi tutaj są nieszczelne, są, wiecie, no takie prześwity. No i co? No, i jakby Trzeba było zasnąć. No. Trzeba było zasnąć z muzyką. Tak, a ja dzisiaj o 5:00 pobudka, więc wiecie. No, także ostatnie dni to tutaj jakieś takie pechowe mieliśmy, ale wyspa sama w sobie fajna, żeby przyjechać bez smogu, bo dzisiaj bez smogu to totalnie inaczej wygląda. Warto tutaj przyjechać i zostać tak na chill. Zmyliśmy z siebie tą sól, wyszykowaliśmy się lekko i idziemy teraz w miasto. Randeczka się szykuje. Randeczka się szykuje, tak. W luzackim stylu, zobaczcie, ktoś tutaj zrobił domowy ostry sos i sprzedaje taką buteleczkę. No, jak ostry, no to na długo wystarczy, za 16 zł. 100 lempiras to jest 16 zł. Mari zużyła 6 GB w jeden dzień. Teraz trzeba doładować więcej nielimitowanego internetu. Na 4 dni doładowaliśmy za 80 lempiras, czyli to jest... Właśnie, ile to jest? To jest 12,80 złotego. Pamiętacie tego pana, co się szykował do sprzedaży pączków? No właśnie wyjechał na miasto ze swoimi produktami. Bierzemy jednego na spróbowanie, 35 lempiras, czyli 5,60 taki pączek wychodzi. Jak, Mari, twój pączal? Z granolą wzięliśmy. Dobry. Nie jest to takie ciasto pączkowe, jak u nas, trochę bardziej takie chyba amerykańskie, bo zobaczcie, nie inne jest.
W Anglii też można było takie pączki dostać. Ale macie sobie, dobry. Przyszliśmy na zachód słońca. Najlepszy widok tutaj mamy z portu. Tam będzie zachód słońca. Już to mówiliśmy dzisiaj, ale jejku, tak się cieszymy na widok chmur. Dawno takich nie widzieliśmy. Taka mała rzecz, a tak cieszy. Ale widzisz jak to jest, Marika. Wystarczy coś zabrać, a później dać. Tylko za większe pieniądze. Tak to działa. Polityka też tak działa. Siedzimy sobie w porcie, a tu ostatni prom jeszcze wpływa do nas na wyspę. Prom wpływa, a nam się robi powoli zachód słońca. Tym statkiem będziemy płynąć jutro. Chłopaki kłady rozładowują, jednego skutera już ściągnęli i tam stoi taki malutki samochód jeszcze. I mały samochodzik też wyjeżdża z pokładu, a to elektryk. Opony w tym samochodziku jak w skuterze. Jaki dobry sprzęcik, podpytaliśmy panią. Z tyłu są dwa miejsca, z przodu jest jedno, to taki tuk-tuk obudowany. Pani ma tam klimatyzację, kamerę wsteczną. Około 10 000 dolarów dała za niego, czyli 40 000 złotych wychodzi. Ale jaki sprzęcik. Pani powiedziała, że 60 km można przejechać na tej jednej baterii. Pani powiedziała, że pierwszy Uber na tej wyspie Utila. Enjoy! Ale super sprzęcik. Na kolację oczywiście placki świeżutkie, o, lubiące. Dzisiaj innym kurczakiem, dzisiaj z innym kurczakiem, tak mi się wydaje. No, zaraz zobaczymy. Marika ma też z kurczakiem, ja mam jeszcze z jajkiem, no ale żadnego zaskoczenia nie ma. Przyszliśmy na kolację tutaj, gdzie byliśmy wczoraj. Zjedliśmy kolację, a do nas przyszedł gościu dzisiaj. Cały dzień tutaj z nami jest. Ociera się, szuka atencji.